Królowa jest tylko jedna. Zogbondy wracają na stół sztabowy w odsłonie włoskiej Italii 43, wydane przez GMT Games. Witam na stole sztabowym z rozgrywki z Włochy 43. Piąta armia adwensuje, czyli do linii Gustawa, czyli szturm na linię Gustawa, i tam Niemcy próbują utrzymać się na tej linii zgodnie z założeniami taktycznymi. Gra jest podobna do Salerno 43, gdzie mamy też taką małą, kompaktową mapę, niewiele żetonów mamy do dyspozycji. Naliczyłem na początku 21 żetonów, czyli oddziałów na planszy alianckich i około 30 niemieckich, które są w większości jeszcze zamrożone, nieotworzone. Więc gra będzie naprawdę szybka. Jeżeli chodzi o tury, mamy dużo, 32, więc zakładam, że tutaj trzeba liczyć tak 20 minut na turkę i wyjdzie nam cała gra, więc na pewno musimy poświęcić tutaj cały dzień, żeby z kimś zagrać, jeżeli wcześniej nie dojdzie oczywiście do automatu. No i ja tutaj postaram się Wam wszystko pokazać zgodnie z zasadami, jak to wygląda, przedstawić wszystkie zasady, więc też będzie to materiał wprowadzający dla nowych graczy, więc polecam dla nowych graczy, obejrzyjcie sobie ten materiał, bo dużo tutaj wyjaśnię i jest to na pewno będzie dobra gra na wejście w systemy zogbondów tak zwanych, czyli gier Marka Simonicza. No i zaczniemy od setupu. Setup ja przygotowałem na kampanię. Będę rozgrywał kampanię, ale jeżeli scenariusz 1, który jest do 7 tury, też rozgrywamy jak kampanię, czy scenariusz drugi, kolejne scenariusze już są inne. Ja zagram tutaj z Wami na pewno do tego scenariuszu do tury 7, czy jakby scenariusz pierwszy. A reszta to zobaczę, czy damy radę jeszcze nakręcić te wszystkie odcinki. No ale zaczniemy ten setupik, tak, polecam sobie kampanię, Player Aid z kampanią. Tutaj sobie wszystkie żetoniki już ułożyłem. I teraz tylko prosto przełożyć to na planszę i będziemy mieli setup gotowy. I zaczniemy może od wojsk niemieckich, połóżmy je na planszę zgodnie z oznaczeniem heksowym, które widnieją na heksie, też na danej jednostce i tutaj w player race. Ok, no i mamy setupik zrobiony dla Niemców. No i tutaj od południa oni trzymają tą linię swoją obrony. Główne siły to jest ta dywizja Hermann Göring. Ona trzyma ten bardziej płaski teren, gdzie mogą już czołgi swoje rozwinąć możliwości, a górzystę tutaj ma 26. Pancerna Dywizja. Elementy jej tutaj stoją na wzgórzach. No i jeszcze tutaj jakieś też z 29. Dywizji Pancernej miasto trzymają Benevento. A tutaj przy wybrzeżu, tutaj funkcję pomocniczą, trzymającą tutaj, zabezpieczającą wybrzeże, to jest 15. Pancerna Dywizja. Oni mieli za zadanie trzymać właśnie tego wybrzeża i kontratakować na ewentualny desant aliantów. Ta flota inwazyjna tutaj się pływała gdzieś blisko i no wiadomo, że później wylądowali pod Anzio. Więc takie zagrożenie było dla państwa osi. A państwa osi jeszcze, bo Włosi jeszcze nie wyszli z wojny, oni dopiero deklarują w 6. turze, czyli za tydzień
mniej więcej, bo zaczynamy w listopad, październik drugi, listopad to jest drugi, a w listopadzie 11, 13 tutaj mamy turę, gdzie Niemcy, gdzie Włosi deklarują wojnę Niemcom. No to teraz przejdźmy do rozłożenia jednostek aliantów, czyli brytyjskie i amerykańskie jednostki. I setup dla aliantów mamy zrobiony dla 5 Armii. Tutaj słynna 82. Dywizja Powietrzno-Desantowa Neapol trzymany garnizon, czyli bronią przed Niemcami. I główną siłą to jest brytyjskie takie zgrupowanie na lewy flance 5 Armii. Jest to 7. Dywizja Pancerna. 11 ataku, 3 przebicia, czyli tutaj mamy główną siłę uderzeniową. Amerykanie mają prawą flankę, podchodzą pod Benevento, ale zwróćcie uwagę, że to jest mało żetonów alianckich, czyli to jest jakby forpoczta tej 5 Armii, która będzie awansować w stronę linii Gustawa. No i teraz faza inicjacyjna. Będziemy rozpoczynali, pogoda została już jakby w scenariuszu określona. Mamy na pogodzie czyli deszcze. Tak rozpoczynamy tą rozgrywkę. Dodatkowo tu mamy jeszcze markery związane z lotnictwem, wsparciem okrętowym alianckim, które działa na 2 pola. Ciężarówki, które możemy dawać, zwiększając ilość punktów ruchu dla jakichś jednostek. No i mamy tu jeszcze punkty supply, czyli 0. W tej chwili zaczynają 5 Armia z 1 punktem zaopatrzenia, 10 Armia niemiecka. No i grę rozpoczynamy właśnie od fazy inicjacyjnej, więc mamy setupik gotowy, więc możemy przejść do wykonania pierwszej tury i pierwszych ruchów. A zanim przejdziemy jeszcze do pierwszych ruchów, omówmy, o co my tu w ogóle gramy. No i tu mamy punkty zwycięstwa. Punkty zwycięstwa są zaznaczone takim czerwonym kółkiem i je zdobywać może tylko gracz aliancki. Czyli on dostaje punkty zwycięstwa za zajęcie takiego terenu. Dodatkowo bonusowy punkt za wyeliminowanie sztabu lub artylerii. I minusowe punkty dostaje za stracenie swojego sztabu lub artylerii lub z skadrowaniu jednostek elitarnych powietrzno-desantowych. No i w scenariuszu macie zawsze opisane, na ile punktów gramy. Jeżeli gramy kampanię, mamy tu taki benchmark, czyli jeżeli ktoś zdobędzie o 5 więcej punktów lub o 5 mniej niż zdobędzie niż potrzeba w tym benchmarku, to wygrywa z jedna stron, czyli załóżmy w turze 10 na koniec tury jest benchmark 8, czyli jak będzie miał ktoś, aliant będzie miał 13 VP-ków, z automatu wygrywa już w tej turze, a jak będzie miał tylko 3 VP zdobyte, to z automatu przegrywa, bo ma o 5 mniej. I dodatkowo wspomnę, jeżeli aliant zdobędzie w sumie 20 punktów VP w kampanii, to też automatycznie wygrywa. Oczywiście w dowolnym momencie gry, jeżeli to będzie aż dowolny. Na koniec tury któryś będzie miał 20 punktów, to wygrywa z automatu. I teraz rozpoczniemy fazę inicjującą dla Niemców, bo oni są pierwsi w tej grze, rozpoczynają. Można powiedzieć, mają inicjatywę. No i swoje rzeczy, które tutaj robimy w tej fazie, możemy w dowolnej kolejności, no ale lećmy od początku. Czyli załóżmy, może sobie za jeden supply flipować jedną artylerię i to zrobi. Niemiec tu ma taką artylerię z dywizji Hermann Göring, sztab, i jego sobie flipnie, na pewno się przyda tutaj na tej linii obrony. Czyli to przewróciliśmy sobie żeton, jest gotowy do strzałów, to odjęliśmy sobie supply point. No i to jest tyle, co można zrobić w tym kroku. Teraz patrzymy, czy są jakieś remove windrały w turze pierwszej. No i tutaj mamy tej podpowiedzi, tutaj nic nie ma na turę pierwszą. Też nie mamy tutaj reinforcementów żadnej na turę pierwszej, tura druga, tylko coś się będzie działo.
Uzupełnień to mamy na turn tracku, tutaj patrzymy, tu nie mamy żadnych symboli, tutaj są już symbole uzupełnień, będziemy w trakcie gry sobie je omawiać, no ale w pierwszej turze nic nie mamy, więc też to ignorujemy. No i teraz możemy sobie wybudować fortyfikacje. W ogóle w tym scenariuszu pierwszym sobie nie budujemy fortyfikacji, mamy ignorować, no ale na potrzeby wideo pokażę. Czyli możemy sobie w dowolnym miejscu na mapie postawić na razie co turę możemy zrobić i albo położyć under construction, czyli fortyfikacje, które są budowane, albo sobie przeflipnąć na dokończone. No i później można też upgrade'ować sobie na 2 taką fortyfikację, czyli wziąć sobie tak, że się budują i później przekręcić tak, zastąpić ten żeton i mamy 2. No ale zacznijmy od 1. No i gdzie sobie by to położyć? I tu widzę, tak, tu jest linia Gustawa, tu jest jakaś jeszcze dodatkowa linia innego gostka. No i ja tu widzę taki punkt słaby, tu jest czysty teren za rzeką i może go sobie umocnimy. Czyli buduję, zabezpieczam sobie tą linię, a plan jest taki, żeby tutaj Niemcami powoli odchodzić do tej linii, aż będzie skończona. No i teraz możemy rozpocząć movement phase. No, w movement phase, no co robimy? Ruszamy się, czyli wydajemy punkty ruchu. Punkty ruchu na żetonie są po prawej stronie, czyli tu mamy załóżmy 6 punktów ruchu, środkowo to jest wartość obrony, a to jest wartość ataku. Teraz przy niemieckich tutaj ruchach dobrze jest ogarnąć sobie, jak działają zogbondy, czyli tak jak standardowo w grach heksowych mamy takiego zoka, czyli zone of control naokoło takiego heksu. Dodatkowo, jeżeli on sąsiaduje z drugą taką jednostką, to on tworzy taką wirtualną linię tutaj i że nie można tutaj ani wejść, ani atakować tego pola, można tylko daną jednostkę atakować, więc jak zwrócicie uwagę, taka linia rozpościera się przez praktycznie całe Włochy, tak jak ja Wam tutaj narysuję tę linię zogbondów. I dodatkowo wszystkie jednostki poza takimi, które mają białe, taką otoczkę, czyli taki batalion czołgów i taka artyleria mają swojego zoka, ale nie mogą formować zogbondów, czyli tutaj by nie można było sformować, ale oczywiście tu jest inna jednostka, tak, która ona formuje zogbonda z tą jednostką i tak mamy tutaj tak samo, tutaj są batalion czołgów, ale to jest zmotoryzowana piechota. O, i oni formują tutaj zogbonda w tą całej linii. No i plan niemiecki jest taki wycofania się na z góry opatrzone pozycje, tylko mamy tutaj deszcz, a deszcz powoduje to, że rzeki małe i duże są z gór schodzi woda i te rzeki nie są przejezdne, tylko są przejezdne przez mosty, czyli można się przedostać przez ten heks, ale już tutaj tak przejść nie możemy, jeżeli chodzi o jednostki zmechanizowane. A nawet nie zmechanizowane, tylko wehikry, tak, czyli takie, które mają właśnie taki symbol czołgu lub to są też jednostki ASU, czyli artylerii. W ogóle pokażę Wam też tutaj na tym ekranie, które to są. A poza tym jeszcze tego właśnie nie zrobiłem. Deszcze uziemiają lotnictwo alianckie, więc tu sobie dodajmy na just. Nie można ich użyć w tym pierwszej turze. No i zróbmy pierwsze roszady tutaj w formacji naszej w linii obrony, trochę ją polepszmy. No i zróbmy pierwszy ruch. Ja zrobię tą zmotoryzowaną dywizją, znaczy batalionem z 15 Dywizji Pancergrenadierów. Ta w ogóle dywizja zielona jest uziemiona. Te wszystkie jednostki nie mogą być ruszane. Dodatkowo jeszcze formia musi być garnizonowana.
Ta też jest jednostka w pierwszej turze tylko zamrożona, ale to możemy ruszać tam bez problemu. No i pokażę, jak zrobimy ruch. Ja chcę się dostać do... No teraz kwestia jest gdzie? No chyba się będę chciał dostać... No właśnie, pytanie do tych zwiadowców z trzeciej pancernej dywizji. No i jedziemy sobie po drogach. Po drogach jest, mamy ruch za 1 punkt, to jest pół punktu po małej drodze. Ale jeżeli będziemy wjeżdżać na 2 pola, czyli tutaj od tego i obcej jednostki, to już musimy wydawać cały ruch, jakby już musimy uważać. Czyli to, ale to jest na razie za 1 punkt, za pół, czyli mam 1,5, 2,5, bo jestem 2 od nich i 3 wzmocnię sobie obronę. Taki jest ruch. Następnie tutaj dywizją Hermann Göring robię taktyczny ruch, czyli mogę ruszyć się 2 heksy, nie licząc kosztu za ruch, a ja się tylko ruszę do Afragoli. Tak, wycofuję się na z góry opatrzone pozycje, no tutaj jest lepsza linia obrony. No ale tutaj zwróćcie uwagę, że ta lewa flanka wolna, mogą sobie Brytyjczycy na przykład pojechać drogą tutaj i mnie okrążyć. Ale do tego użyję tutaj takiego niezależnego dywizji, chyba to jest włoska. No dokładnie, nie wiem jaka by nie była, robi ruchy. Raz, dwa, trzy. Tak, i tu będzie trzymała sobie, nawet pójdzie sobie tutaj na góry, czyli to jest dodatkowe 2 punkty ruchu, to jest 5 i swoje wykorzystaliśmy. Dodatkowo jest w tej grze jest coś takiego jak Extend Movement, czyli możemy sobie taki ruch dodatkowe punkty ruchu wykorzystać, ale nie możemy stanąć w strefie kontroli przeciwnika, czyli ja już tutaj tych punktów nie wykorzystałem, mógłbym wykorzystać, żeby ruszać się gdzieś tutaj, ale to jest moja dobra pozycja. No i teraz kolejnymi dywizjami Hermann Göring wycofam się tu za rzekę i do wzgórz, tak żeby zrobić sobie Zogbonda, czyli nie mogę przejść tak bezpośrednio, ale jadę sobie naokoło, więc tu będę miał 1, 2, 3 i za most nie ma chyba dodatkowego punktu, nie widzę w teku, tak? To jest 3 punkty ruchu tylko. No i plus 2 za wyjście. O, teraz jest kolejne. Czyli tutaj wydaję 3 punkty ruchów za pole i za wyjście. 3, 4, 5. Jestem sobie tutaj. Czołgi daję na wierzch. I mam linię utrzymaną. Widzicie, zogbondy są teraz w tej chwili tutaj ładnie ułożone. No ale musimy jeszcze poprawić tą jednostkę. Ona pójdzie sobie na wzgórza. No i ktoś może zapytać, ile może być jednostek na jednym polu i tu mamy taki stacking punkty, ich może być 6, czyli mamy tutaj takie numerki 1, 1, 1, tu 0, to są właśnie numerki do stacking, czyli tutaj w tym heksie mamy 2 punkty stackingu, ten jest nieliczony, chyba że jest kolejny taki batalion czołgu i każdy batalion wtedy kolejny jest liczony za 1 punkt, no ale w tej chwili nie ma, co jest tylko 2 stacking punktów z 6, które możemy mieć, więc dość dużo. Teraz kolejną jednostką tutaj sobie wyrównam tak linię, przejdę przez ten Mountain Pass, mogę przejść tym wszystkim, schowam się za tymi górami, tam będę miał zdecydowanie lepszą obronę, więc oddaję tutaj trochę tych wzgórz, ale chowam się za górą i tą ścieżkę tutaj będzie mi o wiele lepiej bronić. I teraz jeszcze coś na wschodzie, zróbmy jakąś modyfikację. No i tutaj myślę, żeby wzmocnić obronę tego punktu za jednego VP, czyli Benevento. Jak tu bym się poruszył w to miejsce, to wchodzę w strefę kontroli, muszę się zatrzymać, więc przechodzę przez rzekę. Ona jest wezbrana, ale te jednostki nie są wehikle, tak, tylko zwykłe. Więc mogę tu się przydostać. No i mimo deszczy to nie jest, nie blokuje mnie ta rzeczka. Wydaje plus 2 punkty, czyli to jest 3 punkty ruchu i mogę po prostu
przejść do miasteczka za 4. punkt. I tak tutaj sobie wzmocniłem linię obrony. Dodatkowo jeszcze sobie przejdę przez rzekę tutaj, tak, żeby wykorzystać mojego zagbąda, czyli tu Amerykanie nie może przejść, musi mnie tu stąd wyrzucić, żeby otoczyć miasteczko, no ale może z prawej strony, no ale pod tą będę miał za zabezpieczone. No i teraz tu środek, czy ja tu chcę coś trzymać, czy tu się pojawią jakieś jednostki, mogą się pojawić jakieś amerykańskie jednostki S2 w następnej turze, więc na razie zostawiam taką linię obrony, mam sformowaną nową pozycję, czekam co zrobią Amerykanie i alianci. I to kończy mój movement phase, już przechodzimy do combat. I w combat phase nic nie atakuję, nie robię żadnych szturmów i ja tu mam postawę obronną, więc zostawiam. No jeszcze, zapomniałem ruszyć tutaj sobie ten Hermogeron, tutaj na wzgórza sobie dywizję ruszę tylko jedno pole. Też trzeba mieć na uwagę, że takie ASU, jeżeli ruszy się więcej niż 2 pola, to trzeba położyć żeton Disrupta, bo nie może wtedy wspierać swoich ataków, czyli tak by symbolizuje przenoszenie sztabu swojego. No ale tak po jednym polu nic się nie dzieje, możemy zostawić. Więc przejdziemy teraz do Recovery Phase. I tu się nic nie dzieje w zasadzie, bo w tej fazie ściągamy swoje disrupty i zmieniamy full retreaty na disrupty. Ściągamy też żetony efficiency, taki zmniejszona jakość o połowę i track markery, których nie użyliśmy, więc nic na razie się tu nie wydarzyło takiego. No i Supplify, czyli sprawdzamy, czy jesteśmy zaopatrzeni. No i tutaj Supplifice jest dla Niemców ciągnięty od północy. Może przechodzić Suppli przez jeden ZOG i do drogi muszą być połączeni, więc na przykład ta jednostka ma tutaj do drogi jedno pole i później jedzie od północy, a tak samo na przykład tu miasteczko ma po tych drogach też jest zaopatrzone, więc mamy tutaj zaopatrzenie bez problemu. No a tak, jeżeli byśmy mieli gdzieś dalej, byli oddaleni, na przykład tutaj, to jest 5 pól do drogi, czyli mamy raz, dwa, trzy i dalej drogą. Oczywiście nie możemy przechodzić, są blokady, nie możemy przechodzić przez jakieś heksy zabronione, nie? I przez góry, jeżeli, chyba że jest to jednostka mountain, czyli górska, to będzie mogła sobie tak pociągnąć przez górę zaopatrzenia, a tak tutaj nie możemy pociągnąć zaopatrzenia chyba przez taki pas. Ale tak, a tak poza tym jest to w miarę proste. Mechanika, jeżeli nie może jakiejkolwiek ścieżki położyć, czyli jest otoczona przez ogbądami, to wtedy zamiast out of supply dostaje izolację i po izolacji w następnym ruchu, jeżeli nadal jest w tej izolacji, będziemy rzucali na taką jednostkę, która możliwe, że będzie się chciała poddać, no ale to tam los będzie decydował o tym, no ale to w trakcie gry będziemy patrzeć. No i teraz supply phase, ja już omówiłem wszystko, więc supply zrobiony jest, co tu jeszcze, isolation attrition nie mamy i możemy flipnąć sobie znowu za jakieś supply pointa nasze ASU, ale już mamy 0 punktów, więc też się to nie wydarza i na końcu jest victory check, ale tylko dla alianta, więc Niemiec nie sprawdza tego tylko w fazie aliantowej, więc wracamy sobie teraz na inicjacyjnej i zmieniamy żetoniki, żebyśmy wiedzieli, że to teraz jest faza aliantów i wykonujemy te same kroki dla aliantów, no ale tu się będzie o wiele więcej działo. Ok, to zaczynamy aliancką fazę wstępną uzupełnienia Reinforcement Sniper, czyli nowe posiłki. Mamy tutaj na stole, widać 4 brytyjskie piechoty. Część jest już uszkodzona, czyli brała udział w walkach i kładziemy je na S1. Ja je tu położyłem u dołu, może widać ledwo co widać
To jest 56. Piechota, dywizja piechoty 406. I to są wszystkie posiłki. Uzupełnień nie ma na tą turę, tak? Nie z tym tutaj. Więc ASU, czyli artylerii nie flipniemy, bo nawet nie mamy jeszcze nic na stole. I możemy budować fortyfikacje, to tylko Niemcy w tej turze, więc nic nie budujemy, więc przechodzimy do ruchu. No i w fazie ruchu wykonujemy swoje ruchy. No i tu się trzeba zastanowić nad strategią tego wszystkiego. Tutaj tak patrzyłem, żeby zdobyć to miasto, to jest 1:1, bym miał atak. Więc tutaj trzeba planować. No jak spojrzymy na tabelkę do 1:1, to tylko na 4, 5 nie będziemy mieli strat i zmusimy Niemców do wycofania się na 1 ze stratami. No ale próbujemy tutaj zaatakować, bo tak, tu mamy do dyspozycji 10 obrony, tu mamy 6. On przez dużą rzekę nie może atakować czołg, bo jest wezbrana przez małą rzekę, bo jest wezbrany potok, więc nie może zaatakować, więc postaram się jednak na miasto zaatakować, bo mogę zrobić tak, taki ruch i taki ruch i spróbujemy zaatakować na Benevento. I to jest, zwróćcie uwagę, wszystko co jest napisane kapitalami, czyli czcionką z kapslokiem wciśniętym, to są wszystko Major City. Żeby nie było wiadomości, a Minor City są na przykład tak jak tutaj już bez kapsloka wciśniętego. Tak sobie to autor wymyślił. No w sumie fajnie. Teraz tutaj Amerykanie co zrobią? Tu jest Cicero Alto góra 1352 nad poziomem morza i ją obchodzimy od lewej strony, czyli ja tylko zrobię tak, raz, dwa, taktycznym, nie patrzę co tam jest, można zrobić i tu tak samo taktycznym, raz, dwa i po wzgórzach mogę jechać też czołgami i spróbujemy, nie, inaczej zróbmy. Tak, dojedźmy i on startował tutaj, więc robimy tak, raz po drodze, dwa i tu jest jako wzgórza, to jest 2 ruchy, czyli 3, 4. A piechota ma po wzgórzach 1, czyli raz, 2, 3. I tak jest gotowe. No i przejdźmy sobie jaki to jest obrona i atak. Czyli na wzgórzach są zdoblowani Niemcy jako zmechanizowana piechota, czyli 4, 8 i ten czołg nie ma tutaj bonusu walki w wzgórzach, czyli 10 obrony mają w tej chwili tutaj. Zobaczmy jak tam Amerykanie mają 6 i 2 to jest 8 i tu dwie szóstki, czyli 12, 23. Przewaga czołgowa się nie liczy, czyli mamy tutaj 2:1. No. Będziemy próbować. Brytyjczycy z Amerykanami razem nie walczą, więc taka jest tutaj zasada. Wzajemne razem się bronią, ale razem nie walczą. No i teraz tak, tutaj te pancerne bataliony dwie, tam są dwa bataliony Shermanów i rozpoznawczy. I ja zrobię tak. To jest tak. 7. pancerna to jest za 1, za pół, 2,5, bo już jesteśmy 2 od siebie, 3, 4,5. I będziemy tam tych Włochów na Marano di Napoli atakować na wzgórzach. I tak samo to wszystko pojedzie sobie też tu. Nie, jeszcze tych sobie zrobimy. Tak, ten będzie miał tak raz, 2, 3, 4, 5. I muszę zatrzymać się, bo jestem w zoku. Tak samo tutaj raz, 2, 3, 4, 5 i tu mam 3,
Wróć. Mamy 6 staków, czyli on nie może pojechać tam wspomóc. Bo ta cała dywizja ma 4, to jest 5, jeszcze jeden ma stack. To mogę w te 2 czołgi dosłać tego. Tego na przykład. I tak mamy stack 6 jednostek. Dobrze. Tak zostawimy. Musimy zabezpieczyć tutaj, żeby Niemcy nam nie robili jakiś flank, więc do tego mamy piechotę. Raz, dwa, trzy. Nawet zrobię sobie extenda 4 i tutaj sobie też zrobię 4. OK. Tutaj wchodzimy z ok, zatrzymujemy się. Raz, dwa, trzy. Zmotoryzowana z 7 armii. Tutaj nie. Róbmy inaczej. Raz, dwa, trzy. No tak. To byli tak. Raz, dwa, trzy, 4. No to 2. To dalej nie dojadą. Ale trzymajmy to w formacji. No i 46. dywizja. Raz, dwa, trzy. 2, 3 i 2, 3. No i mamy całe ruchy zrobione. Więc możemy teraz przejść do fazy kombatu. Na fazie kombatu najpierw zaatakuję sobie tutaj, bo mam jeszcze wsparcie. Zobaczcie, moich pancerników brytyjskiego Warspire. Chyba tam był. I 2 pola od wody, czyli raz, dwa na tych wzgórzach jest w zasięgu, więc to nam pomoże. Ale teraz sprawdźmy, jak możemy zaatakować. Trzeba wyznaczyć coś takiego jak MAF, czyli Main Assault Force, czyli grupa wiodąca, która to zaatakuje. Zgodnie z zasadami MAF-a wyznaczamy sobie główną formację, czyli 7 armia, 7 dywizja, czyli mamy tutaj pełną siłę, 12, 13 w sumie. No i do tego możemy sobie tymczasowo dołożyć, czyli taką, jak Niemcy robili grupę, to my robimy taką grupę uderzeniową. Jeden czołg i jeden piechotę lub zwiadowcę, czyli plus 5. Czyli mamy w sumie 13, 18 ataku z tego heksu do zdublowanego Niemca do 4, no to jest to 4 do 1. No te 4 do 1 wyznaczymy, no po prostu 18 podzieliłem na 4, wychodzi 4 z kawałkiem, zaokrąglamy w dół ten wynik i mamy 4 do 1. No i teraz jeszcze Combat Modifier wstrzymamy. Tank Shift nie możemy użyć tutaj w terenie górzystym. Air Supporta nie ma, artylerii nie ma, ale mamy Navy Support, czyli to jest jak korpus liczony, więc sobie flipujemy to i mamy wtedy już 5 do 1 nam urosło. I teraz dla Defendera czołgów nie ma, lotnictwa nie ma. Artylerii Support też nie ma, bo cała artyleria zebrała się tu w centrum, a tam nie ma. Nie ma fortyfikacji i nie ma Rain and Mud, czyli jeszcze nie ma tutaj, bo na razie tam lekko tylko pada, później będą większe deszcze. Więc zostajemy przy 5 do 1, no i na tabelce 5 do 1 trzeba rzucić kosteczką. Mamy pierwszy rzut tej grze. No i zobaczmy wynik na 5 do 1. 4 to mamy wynik D1, Advance 2. No i co znaczy D1, że obrońca traci jeden step, czyli jedną sprawność bojową, czyli obracamy jego żeton na drugą stronę, a na drugiej jest pusto, czyli to była tylko jednostepowa jednostka, miała jeden sprawności bojowej, więc zostaje po prostu wyeliminowana, więc odkładamy sobie tutaj ją do Eliminate Box. No a my jak atakujący mamy teraz Advance After Combat i tu jest Advance 2, czyli mamy 2 pola Advance'a i jeszcze możemy zrobić to
po wzgórzach, więc czołgami też możemy sobie pojechać, więc możemy zrobić taką flankę. Ja myślę, bez zwiadowców, tylko tą całą dywizją raz i Marano di Napoli wpada i Hania w nasze ręce i jeszcze tym zrobię tak, zdobyć tutaj ten port. Strategiczny on nie jest, ale zawsze rozciągamy linię obrony niemiecką. Więc jest pierwszy wyłom tutaj w obronie na wybrzeżu, nie na tej flance. Tego się Niemiec nie spodziewał, takiego obrotu. No i tutaj atak rozwiązany i teraz zróbmy jeszcze tylko te dwa ataki związane z Amerykanami, więc jedźmy sobie do tego środkowego. No i tak, dublujemy Niemców, czyli 4, każdy żeton osobna 4, 8 plus 2 to jest 10 obrony. Z czołgi się negują, nie ma na wzgórzach shiftu. Ta elita też się nie liczy w obronie na razie, chyba że zdeterminowanej obronie to by było. Czyli 10 do alianckich. No i tutaj liczymy 6, 12, 18, 23. No to 10 na 20, 23 na 10 to jest 2 do 1, zaokrąglając w dół. No i teraz sprawdźmy modyfikatory, czy mamy na przesunięcie na tabelce jakieś. Tak, shift nie ma tutaj, nie mamy w tym terenie wzgórzystym shiftu, nie ma wsparcia lotniczego, atakujący też nie ma artylerii, nie ma elit, które walczą, więc teraz do Defendera i tak, tank ship on też nie ma, air supportu nie ma, artylery support. No i tutaj ma dwie artylerie, swoją dywizyjną, którą może wspierać i ta rakietowa może też wspierać, ona działa jak korpuśna artyleria, czyli z 14, tak jak 14 Pancernego Korpusu, więc on sobie decyduje, że użyje za przesunięcie z powrotem na 1 do 1. Mógłby zrobić dwie artylerie, czyli tą rakietową i swoją dywizyjną, ale nie będzie przesadzał Niemiec, żeby aż tak tu się wyprztykać z całej amunicji, to jest ważne. Więc używa tylko rakietowej tych Melberwerfer, tak? No i zostawiamy na 1 do 1, to jest dość ryzykowny atak Amerykanów, no ale zmusił zawsze do wydania tej artylerii, tych punktów. Więc zobaczmy, jak wyjdzie ten atak na 1 do 1, rzut amerykańską czerwoną kostką. 4 na 1 do 1 to jest A1DR2. No A1, no niestety, ale Amerykanin musi przyjąć stratę z głównych sił. No wybiera sobie na przykład ten pułk piechoty z 3. Dywizji Piechoty. Tak, przyjął stratę, oni tu sflankowali, dostali największe, przyjęli ciężar na siebie ataku. No i teraz mimo tych strat udało się zrobić przewagę tak, żeby Niemcy uciekli, czyli DR2. No ale Niemiec nie chce porzucać tych pozycji. Chce zrobić zdeterminowaną obronę, czyli zmusić tutaj swoje wojska do tej obrony i wykorzysta do tego elitarne sztuki, czyli im każe się nie cofać więc wtedy tą zdeterminowaną rzucamy na tabelkę Oder i mają +1 do rzutu za to, że są elitą, to jest modyfikator. I dodatkowo jeszcze użyję do wsparcia, do wygonienia z miasta, można powiedzieć, taki kontratak pancerny, że sztuki atakują plus wsparcie artylerii dywizyjnej. I tak mamy tutaj, no i oczywiście trzeba patrzeć na zasięg, ja tu wcześniej nie mówiłem, tu mamy taką kółeczko w czwóreczkę, czyli mamy 4 pola, raz, dwa, trzy, zawsze do obrońcy patrzymy zasięg, przy ataku, przy obronie zawsze obrońca jest tu, więc mamy zasięg, ich wesprzeć, czyli będą mieli na +2 do rzutu, więc to jest kosztowna obrona niemiecka, no ale zobaczmy jak wyjdzie na tabelce Oder. No i zobaczymy co wyjdzie. Jedynki, no nie, no. Dwie gały Snake Eyesy w pierwszym rzucie, no dobrze.
Plus 2, czyli mamy na czwórce. No to dobrze, że jest plus 2, bo przy 2-3 to byłby fail z 0 łamane 1, czyli jeszcze ze stratą, a tak przynajmniej bez strat Niemcy muszą się wycofać. No i możemy się wycofywać na różne pola, więc tutaj sztuki się wycofały. Przykrywamy żeton disruptem. No i tutaj z 15 pancernej dywizji wycofa się tutaj. Tak sobie to rozdzieliliśmy, to jest wszystko legalne. No i my mamy Amerykanem Advance 1, czyli tak tylko możemy zrobić cała ta dywizja piechoty. Bardzo dobra robota, to jest trzecia dywizja piechoty z batalionem czołgów. Tutaj przesuwa o parę kilometrów Niemców do tyłu. No i teraz zróbmy o Benevento ten atak. Czy tu też będą mieli tyle szczęścia? Zobaczmy, tak. Jeszcze raz policzmy. To było do 1 do 1, jak liczyłem, no ale zróbmy jeszcze raz. Za ten 4, za ten 6 to jest 10 obrony. Benevento atakuje 6. Wyznaczamy MAF, czyli załóżmy ten dywizja. 45 dołączy sobie dywizję tą piechoty tymczasową i czołgi. Więc wszystko jest na regalu, nic nie jest połowione, czyli mamy 10, 13 do 10, 1 do 1. No i tutaj nie mamy żadnych modyfikatorów. Za czołgi się nic nie liczy, niestety. Bo to jest miasto, major city nawet. I modyfikatory. Nie mamy tu artylerii w pobliżu, tu mają Niemcy, ale ona już wystrzelana, nie mają amunicji, żeby im pomóc. Więc i atakujący obrońca nie ma żadnych bonusów, więc czysty rzut na 1 do 1. No i zobaczmy, co wyjdzie. Szóstka, no Amerykanie mają dobrą rękę, no to jest bez strat i DR2, Advance 2. I tutaj Niemcy nie chcą się wycofywać, czyli patrzymy na tabelkę, to jest City and Port, więc tutaj będzie ciężko Amerykanom i wybieramy sobie wiodącą. On wybierze sobie tą rozpoznawczy batalion, on jest elitarny. On jest z 29 Pancergrenadierów, elementy tej dywizji, więc będzie miał +1 do rzutu za to, że jest elitą. No i zobaczmy, co wyjdzie, jaki los będzie. No i rzućmy na zdeterminowaną obronę pod Benevento. I to jest 9 +1, 10. Czyli 0 łamane na 0 hold, czyli żadna ze stron nie ponosi strat. No i hold, czyli ucieczka jest kasowana i tyle. Dobrze, że nie było 9, bo tutaj każda ze stron by poniosła stratę, co może byłoby dla Amerykanów nieoptymalne w tym momencie. No a tak po prostu utrzymali Benevento, tutaj Niemcy nie muszą się martwić. No i to jest koniec fazy ataku. Więcej ataków tutaj nie mamy wyznaczonych. No i w Recovery Phase tu mamy podpowiedź, żadnych jednostek nie zdejmujemy, żadnego Disrupta czy Podletykta, bo nie mamy żadnych tracków, więc przechodzimy od razu do do Supply Phase. A w Supply Phase czekujemy na Supply identycznie jak Niemcom, tylko my mamy tu od południa, od S1, później będą one wchodzić tutaj dla 8 Armii taki pas ich odpowiedzialności i tutaj no, my nie operujemy po tej stronie, to jest jakby wirtualny ten pas, my idziemy w tą stronę. No i też my bierzemy wszystko od drogi, od południa przez drogi, więc to wszystko jest zaopatrzone. Tutaj zwróćcie uwagę, mamy drogę tędy, więc może przejść zaopatrzenie po z oku przeciwnika, czyli raz, dwa do drogi i tu drogą przez Neapol mamy
mamy zaopatrzenie. No Niemcy są w trudnej sytuacji, tutaj się im powiększył ten mocno front, będą musieli tutaj jakoś w następnej turze zareagować, no ale tam się dodatkowe jednostki nam zwolnią, więc będzie czym tutaj reagować, bo na razie tego jeszcze nie możemy ruszyć. No i to jest koniec w zasadzie tury. No i flipujemy tutaj na turę drugą, żeton tutaj sequence of play ustawiamy na pogodę. Teraz już będzie pełnoprawna tura, no więc jeszcze zróbmy w tym odcinku kolejną, drugą turę, czyli podzielimy to sobie na 3 może odcineczki takie, żeby skończyć to do tury 7, czyli następny będzie 3., 5. tura, później 6, 7 i podliczymy scenariusz. No dobrze, no to co? To jedziemy z turą drugą. I rozpoczynamy drugą turę. Niemcy rozpoczynają i najważniejsze będzie rzut na pogodę. No i zobaczmy, jak on wyjdzie. 6. To 6 zgodnie tutaj z tabeleczką. Mamy przesunięcie o 2 pole, czyli z deszczu przechodzimy na czystą pogodę. No i to jest dobra wiadomość dla wszystkich artylerzystów, bo zgodnie tutaj z zasadą flipujemy wszystkie dywizyjne HQ, czyli nie korpuśne, ale dywizyjne za darmo. Mamy flipnięte, czyli możemy sobie to tylko na mapie sobie przestawić tutaj na tych trackach na setupie nie. Więc flipujemy wszystkie swoje jednostki ASU dywizyjne. Następnie zgodnie tutaj z trackiem flipujemy samoloty i marynarkę. No i mamy jeszcze tutaj supply pointy, 2 dla aliantów, 1 dla Niemców. I tak to mamy fazę skończoną. No i teraz od razu update w tym z poprzedniej tury. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tu atakowałem używając marynarki. Marynarka nie była dostępna, ja tu nie zwróciłem uwagi. Więc tam było, pamiętam, 5-1 i rzuciłem D1, czyli 4, czyli zmienimy na A1 D1, czyli straty dla obydwu stron. To ja sobie stracę tego rozpoznawczy batalion. On też jest jednostopowy, tak? Niech będą straty po obydwu stronach. Trochę się wyrówna dla Niemców przynajmniej. No i możemy przejść teraz do Initial Phase, oczywiście tura niemiecka. No jeżeli o turę drugą chodzi, uwalniamy sobie tą jednostkę. Już zdjąłem sobie tego mepla z niej, żeby przypadkiem ich nie ruszyć. No i mamy jedno uzupełnienie piechoty, więc co my tu mamy? W Playerate też mamy taki podpowiedź, co poprzez to ulepszenie piechoty możemy sobie odtworzyć, czyli piechotę, zmotoryzowaną piechotę, pancergrenadierów i górską piechotę. Więc możemy sobie coś flipnąć na planszy. No ale tylko te jednostki, które nie mają disrupta, tak jak te, nie możemy nic z nim zrobić. Więc coś innego możemy sobie na planszę flipnąć. No i za ten jeden punkt zupełnie mogę na przykład sobie flipnąć położyć się, zrekonstruować, położyć się na stole, albo sobie wejść tam do entry area, albo na swoim dywizyjnym HQ, czyli tutaj, tak sobie położyć, otworzyć tą jednostkę. I chyba tak zrobię, bo kolejne jednostki, które mogę jedynie tutaj sobie na stole, na mapie położyć, to jest to pod Benevento. No ale ten obszar na razie ja zakładam, że jest bezpieczny, wolę tutaj sobie dołożyć te jednostki, więc tam sobie odtwarza ta jednostka się. No i musimy nałożyć taki markerek, że ona jest otworzona, może się tylko jeden heks ruszyć i ten heks, cały heks nie może być brany w tej chwili do walk.
No i Niemcy dodatkowo za 1 punkt supply sobie wezmą, otworzą tą korpuśną artylerię, czyli naładują ją. Artyleria z 14 Pancernego Korpusu jest też gotowa do użycia. No i rozpoczynamy jeszcze teraz. Dla Niemców jest budowanie fortyfikacji. To oni sobie ten żeton po prostu sobie przekręcą na gotową fortyfikację. No i mamy tą fazę gotową, więc przechodzimy do fazy movementu. No i w fazie movementu zacznę od ściągnięcia sobie tutaj rezerw strategicznych z trzeciej PG, czyli pancergrenadierów. No i po drodze dużej te zmechanizowane jednostki ruszają się 3 pola za 1 punkt, czyli raz, dwa, trzy. Tu mamy właśnie też pokazane takie numerki, które pokazują nam co 3, żebyśmy sobie mieli możliwość szybkiego ruszania, czyli mamy tak raz, dwa, trzy, 4, 5. Dojeżdżamy tutaj na pewno. I teraz możemy extenda. Mamy jeszcze 3 punkty ruchu. I tu będzie raz, dwa, trzy. O, to będzie dobre umiejscowienie tutaj tych jednostek. Kolejny ruch zrobię tymi oddziałami. Przesunę się tu do miasteczka. No wtedy będę miał linię z Ogbondów już ustawioną. Niestety Ferro Maggiore nie użyję do obrony, no jestem źle spozycjonowany, ale zostawię to na takiej linii. No i teraz bym sobie może też spozycjonował korpuśne HQ, tak żeby tu wspierało mi też zachodnią flankę. No tak. No i tu trzeba coś zrobić z tymi jednostkami, które są disruptowane. To one chyba staną sobie po prostu na polu z HQ, a same HQ się wycofa. Tak, mamy otworzoną linię obrony, no do tego brakuje jeszcze tego, przesunę sobie tutaj. W Zoku się można przesuwać, ale nie w Zokbondach, więc tu przesuwam się, wchodzę do nowego Zoka, więc muszę stanąć. No tak są zadowoleni Niemcy. Ta jednostka, czy wspomóc tutaj obronę? Bo na razie nie widać, żeby ktoś tu się od południa ruszał. Z S2 Niemiec analizuje. No nie, tutaj już kolejne jednostki są w tej turze S2 się pojawiają, więc musi mieć tu jakąś rezerwę. Na razie tylko sobie tak ruszy tu na drogę, tak, żeby mieć jakąś baczność na to przejście górskie. No i Niemiec jest usatysfakcjonowany, czyli zrobił swoje ruchy, teraz będą walki. No i Niemiec mógłby tu się pozycjonować, żeby na przykład zaatakować te czołgi, mógłby sobie zamienić tutaj tych wyjść, tymi wejść. No to jest momencik, zawsze sprawdzę, czy to 7, 8. Ale tu by zostawił taki wąski przesmyk, czyli to byłoby 4-1 plus jakieś wsparcie. Raz, dwa, trzy, 4. HQ tu by nie zadziałało. No dobrze, nie robi, ale jeszcze wróćmy do movementu. Jeszcze sobie zamieni. Czołgi przyjadą tutaj. Bo ci sobie przyjadą tutaj do miasta. A sobie wezmę tych spadochroniarzy. Raz, dwa, trzy. 4, chyba 5 za plus rzekę, więc tutaj sobie spadochroniarze za rzekę się schowają z tymi czołgami. Tak, i zrobimy sobie trochę, wzmocnimy obydwie pozycje. Więc ataku nie będzie, więc przechodzimy do recovery. No i w recovery ściągamy sobie te disrupty i ten żetonik też ulepszeń. No i jeszcze został tutaj chyba jeden disrupt, tak. I to jest wszystko na tą fazę. To teraz przechodzimy do supply phase'a.
No i tutaj mamy wszystko w zaopatrzeniu pięknie, więc nic tutaj Niemcy nie mają żadnych problemów z zaopatrzeniem, więc możemy zignorować i nie flipujemy za supply naszego ASU, nie ma żadnej attrition, więc możemy przejść teraz do tury drugiej, ale alianckiej. W turze alianckiej oczywiście już nie robimy water phase, bo już weather phase, bo już mamy tą cleara zrobionego, czyli mamy już pogodę clear na A. I teraz my zaczniemy od fazy initial phase. No i tutaj place reinforcement, czyli tutaj mamy dużą listę uzupełnień, możemy sobie ich położyć na stole, więc na entry pointach, więc tutaj na dole sobie troszeczkę przesunę, tak, proszę, żeby coś było widać więcej. O, i teraz sobie to kładę na stół. No i mamy tu żetoniki poukładane. No i jeszcze raz trzeba planować strategicznie, bo teraz jeszcze tak, już Wam pokazuję, replacementów tutaj nie mają Amerykanie. No i teraz mamy dwa punkty, gdzie możemy sobie naładować artylerię. Ja na pewno naładuję 45. Dywizji amerykańskiej, bo chcę szturmować Benevento. I tutaj też 7. Pancernej Dywizji, bo chcę atakować tą pozycję ze wzgórz, bo tu mamy duże siły po tej stronie związane, więc chcę tu flanką, czyli skrzydłami, tak, tutaj próbować atakować, więc tą sobie też flipuję. No i te dwie artylerie zostają, trzy w zasadzie artylerie bez na razie naładowania amunicją, więc tutaj teraz zmieniam supply na zero. No i możemy teraz pójść do fazy movementu. No i teraz wykonamy pierwsze ruchy, tak, dywizja wykona 2 punkty ruchu, może zrobić i może nadal wspierać. No i teraz tak, tu się zasadzimy na nich, czyli tutaj będzie główną dywizją będzie 7. Pancerna, więc na pewno tych muszę przerzucić 2 punkty taktyczne. Tu już jest cała ta 7. Pancerna i oni mogą zataczować sobie jedne czołgi, czyli mamy plus 1 piechotę, czyli sobie to z tej piechoty. O, to jest wszystko, co tu wrzuciłem. No i resztą się dostawiam, tak żeby nie mieć takich samotnych czołgów, więc robimy sobie na przykład raz, dwa. I to jest 6 punktów staku, więc wszystko jest legalnie, bo ten jest za darmo. No i tymi 2 sztabami ruszyłem się dalej niż 2 pola, więc muszę położyć te disrupty na nie. To jest przypomnienie, że nie mogą strzelać. No wiadomo, że nie mogą strzelać, bo są nienaładowane. No ale trzeba pilnować zasad, skoro będziemy mieli to wszystko z automatu robić, to później nam będzie łatwiej, bo nie będziemy zapominać. No i teraz Amerykanie, zwróćcie uwagę, że ja mogę na przykład pójść tutaj, próbować flankę lub próbować tego sprzątnąć, tą całą dywizją i chyba tak zrobię. Tam Amerykanie wchodzą, trochę odkrywają swoją flankę, no ale tutaj dzięki tym górom na wschodzie są w miarę bezpieczni, więc będą wchodzić sobie tam do przodu jedno pole. Tak, a ta jednostka, żeby nie atakować przez góry, tylko o tak, przejdzie sobie tutaj. Więc będzie atak na tą flankę też w centrum, czyli mamy jeden atak, drugi atak. No i teraz tutaj pod Benevento trzeba zrobić ruch. Na początku obchodzimy Benevento z flanki. No i teraz ta 45. dywizja dostawia się tutaj plus HQ. Niech HQ też stanie sobie tutaj. Nie czują zagrożenia. Tutaj sobie stanę tak, żeby tu mieć flankę blokującą. Jeszcze czołgi. Te mają tylko wsparcie przeciwpancerne, to jest żółty.
czyli nie mają wsparcia czołgowego. Ja im chyba dam też tutaj, a tutaj dodatkowo takie niezależne czołgi. O. Tak, kistak, tutaj się wszystko zgadza. Tak, jest 3, 6 staku, ten się nie liczy. Ten się liczy, ale ma 0, a ten się nie liczy, bo jest jedynym czołgiem, batalionem czołgów na Heksie. No i mamy movement zrobiony, przechodzimy do kombatów. No i pierwszy kombat i jedziemy od lewej strony. Tutaj Brytyjczycy w środek linii niemieckich nie zdążyli się tu umocnić. Z błądów trochę nie za bardzo nie mieli czas poustawiać się. Ta presja jednak zrobiła swoje. Marynarki nie użyjemy bez daleka, ale będzie można użyć, bo to będzie jeden atak, więc użyjemy na pewno wsparcia samolotowego. No ale teraz policzmy, ile my mamy ataków. Trzeba ten MEF, czyli Mine Assault Force, i tu będzie atakować 7. Dywizja Pancerna. No i tak rozłożyłem, żebyście widzieli. Czyli tak, to wszystko liczymy 16, 17, 18 i te dwie jednostki są dołączone z automatu, więc nie będą społawiane. Czyli 16, 17, 18, 21, 26 do niemieckich jest tam chyba 6, czyli 26 do 6, no to mamy 4 do 1 bazowo. No i teraz sobie to złożę, żeby było już ładnie. No i te bazowo 4 do 1, tak, jedziemy od góry. Tank Shift jest, mamy przewagę pancerną. Możemy tu na terenie czystym, w momencie, to jeszcze jest town, to nie robi nic nam. Czyli z 4 do 1 na 5 do 1 plus samolot. Tajfuny użymy, to będzie 6 do 1. Bardzo dobry wynik tutaj Brytyjczycy zebrali. I czy żadna inna. No i 7 do 1 użyję artylerii, czyli pełny. Chociaż nie, może zostawmy tą artylerię. To zostawmy. 6 do 1 to i tak jest dobry wynik. Nie ma co przesadzać, a te supply pointy są naprawdę tu cenne. Więc 6 do 1 zostawmy. Żadne quality nie ma, bo to dla elite quality dla atakującego jest, a dla broniącego low quality, ale tu nie mamy. Zwróćcie uwagę, mamy tylko jedną broniącą się elitarną jednostkę. I dla obrońcy shifty, tak, shiftów nie ma, air support nie ma, ale artillery support i tutaj użyją korpuśnej artylerii 14 dywizji, żeby wesprzeć obrońców, czyli zmieniamy na 5 do 1 i innej nie możemy wesprzeć, bo nie mamy tutaj tej dywizji, artylerii z tej dywizji, bo ona jest tam uwięziona, a czerwona dywizja i jeszcze swojego HQ nie dostała, ona dopiero wejdzie w 7 turze, czyli na końcu giry. Więc 5 do 1 jest ostateczny wynik i możemy rzucić kostką. I zobaczmy, jak wyjdzie ten atak. 2. No to jest DRX, to jest najgorszy możliwy wynik dla Brytyjczyków. Czyli obydwie strony sobie wybierają po stracie. No to tak, Brytyjczyk wybiera sobie tą z 15 Dywizji Pancergrenadierów. Po to ich wybrał, żeby już nie byli elitarni, ci grenadierzy pancerni, a Niemiec wybiera oczywiście sobie tą najmocniejszą jednostkę. Już ma tylko 8 ataków, to jest 3-stepowa, więc tam mamy taki zamiennik dla niej, czyli kolejny step już będzie tylko 5 ataków. Więc taki wynik. No to mógłby dać tą artylerię, bo było 6 do 1, to jest D1 przynajmniej. No tak to jest z tą grą, z tą losowością kostek. Nigdy się nie przywiedzi, no wojna to piekło przecież. Okej, teraz tak, Niemiec musi uciec.
Czy on chce uciec? Teraz tak, on to jest Town, czyli na tabelce Oder rzuciłby 2 kostkami, zobaczył jaki jest wynik i chyba to zrobi. Spróbuje utrzymać tutaj swoją linię. Musi wyznaczyć jakąś jednostkę. On sobie wyznacza tak, tą sobie czerwoną jednostkę jako wiodącą. No i trzeba 2 kostkami na tabelce Oder rzucić. I tutaj modyfikatory nie ma za żadnych, za elity i tak dalej. Za artylerię tutaj raz, dwa, trzy, nic tu nie ma zasięgu. Korpuśna została zużyta. Rakietowa jest wystrzelana, tak? Tutaj nic nie mamy do dostępnego. Więc czysty rzut. 9. No, utrzymali się, hold jest, ale ze stratą, czyli ten zwiadowczy batalion, on tu się męstwem sławił, powstrzymał całą dywizję przy ciężkich stratach. Tak to wygląda w tej chwili ten atak i nigdzie się Niemcy nie ruszają, utrzymują formację i to jest bardzo dobra wiadomość, bo będą mogli sobie trochę tutaj w następnej turze coś poprzestawiać. Ale przechodzimy do kolejnego ataku i teraz Amerykanie 2 przeprowadzą atak. Zobaczymy jak oni sobie poradzą. No i tutaj tak, Niemcy bronią się na wzgórzach w miasteczku, więc są zdublowani te wzgórza, czyli mają 6 obrony i Amerykanie mają tak 6, 12, 12, 13, 14, 18, 21 do 6. No to mamy 3 do 1. Przewagi pancernej tutaj nie ma. Artylerii chyba też nikt nic nie ma, bo ta Hermann Göring może wesprzeć raz, dwa, trzy zasięgowo tak, ale to musi, to nie jest jej dywizja. Tutaj korpuśna by musiała wesprzeć. Ta artyleria może te niebieskie jednostki wesprzeć w tej chwili. Więc to jest 3 do 1. Przewagi pancernej też nie ma, bo to są wzgórza. Amerykanie by mogli użyć lotnictwa, ale nie chcą. Oni zostawiają sobie na ten atak lotnictwo. Tutaj chcą Benevento zdobyć. Więc tu jest bez żadnych dodatkowych już przesunięć, więc rzucamy kostką. No i zobaczmy 3 do 1. Jedynka, no słabo, to jest exchange. Czyli nie ma żadnych tutaj advance'ów i retreatów, tylko sobie wymieniamy straty, czyli dajemy sobie po jednej tak zwanej bóle, czyli flipujemy, każdy sobie wybiera, a Niemiec sobie chyba wybierze te czołgi. Po co tyle Shermanów? To jest jednostepowa jednostka. Po co tyle Shermanów dla Amerykanina? Więc taki mamy wynik, czyli taka krwawa łaźnia tutaj powstała. No i ten atak jest już rozwiązany, więc już tu się nic nie robi. No i teraz kluczowy atak tu pod Benevento. No i tutaj będziemy liczyć. No i ja tutaj przypomniało mi się, że tu jest zasada, że więcej ataku niż 20 nie możemy. Ja już nie cofam tego. Więcej niż 20 w obronie, więcej niż 20 w ataku nie możemy zebrać. Czyli jak zebrałem tu 24, było 6 do 1, do 6, no to było, ja mówiłem 4 do 1, ale nie może być, to będzie 3 do 1. Dobra, ja już tu nie cofam tych ataków, bo one i tak słabo wyszły. Zapomniałem o tej zasadzie, że tu akurat w tej wersji gry maksymalna siła ataku po wszystkich modyfikatorach, społowieniach zmieniamy na 20. Jest 20 ataku, 20 obrony. W różnych systemach jest różny ten atak, więc trzeba na to zwracać uwagę. Czyli tutaj już rozwiązując dobrze ten atak 6, 12, 16 i z tego heksu jest 20, mamy max ataku, sobie dołączam te dwie jednostki do MAFA, czyli mamy tutaj 20 do 10 obrony, czyli 2 do 1 bazowo, flipuję artylerię, to jest 3 do 1, lotnictwo 4 do 1. To jest wszystko. A, jeszcze tego HQ nie ruszyłem.
A jego, wiecie, tak, w fazie movementu zapomniałem jego ruszyć. Ja go po prostu ruszam pomiędzy strefami. Tak też może być ruszony. Bo on jest do tej dywizji, więc on sobie tutaj przejdzie. Czyli tak od dołu poprzez góry. Dobra, wracamy tutaj. Czyli mamy 2 do 1 bazowo, 3 artyleria, 4 lotnictwo i więcej modyfikatorów nie ma, więc możemy rzucać. No i mamy 4 do 1 rzut. Piątka, bardzo dobry wynik. D1, Retreat i Advance. No to Niemcy mają tutaj do zgryzienia ciężki orzech, komu zadać straty. Oni wyeliminują sobie tą jednostkę, zostawiają tę elitarną. Chcą, żeby po prostu mieli +1 na utrzymaniu się tego za wszelką cenę, więc ta jednostka idzie do eliminowanych. No i teraz Benevento chce zrobić sobie. Oni jeszcze mogli tutaj użyć raz, dwa, trzy, cztery tej artylerii. No to ja zapomniałem. To zmieńmy to jeszcze. Jeszcze zróbmy. Czyli to było 3 do 1. O, tak. To będzie A1 do 1 po stracie, czyli tak, dobrze, wybrali sobie tamtą stratę, teraz Amerykanie sobie wybierają. Idzie z mapu, czyli z tej sobie jednostki. No i mamy już to dobrze rozwiązane razem z tą artylerią. Przepraszam za te wszystkie zamieszania, ale jak się gra samemu, to tu jest dużo, trudno tak myśleć o wszystkim naraz. Ok, i mamy Benevento, będzie się teraz desperowanie broniło i ono się będzie broniło na tabelce City, czyli tej najlepszej i +1 za quality ich. Wsparcie artylerii nie ma już, zużyte zostało. No to rzut na +1, zobaczmy co wyjdzie. No wyszło piątka, +1 mamy szóstkę i mamy partial, czyli nie udało się zatrzymać kompletnie, tylko częściowo Amerykanom. I mamy coś takiego, taki marker partial, czyli już częściowo miasto zostało zajęte. Kładziemy tutaj. W innych systemów to nawet wchodziliśmy jednostkami sobie tutaj i biliśmy się. No ale tu jest mniejsza o wiele skala, więc mamy taki marker battle i to w mieście ten battle może być położony aż do 2 stopnia i dopiero można zająć, czyli tak jakby 3 takie szturmy i dopiero wchodzimy do dużego miasta lub fortyfikacji. W przypadku innych mniejszych miejsc to wystarczy tylko battle 1. Czyli już przedmieścia jakby Benevento są zdobyte przez Amerykanów, można by tak tutaj sobie wyobrazić. Czyli dla uproszczenia battle 1 się kładziemy sobie na małych miastach i na fortyfikacjach jedynkach, a przy major czy dużych miastach i fortyfikacjach dwójkach będziemy mogli do 2 aż kłaść. No, to jest zasada ta, od razu została Wam pokazana dzięki Amerykanom. No i to jest koniec walk aliantów. I w fazie recovery, co my tu możemy zrobić? Tylko zdjąć sobie ten 2 znaczniki, disrupty. Poza tym nie mamy żadnych tych znaczników innych położonych, więc przechodzimy do supply. No i supply też wszyscy mają, nawet ta dywizja po zoku może być jedno pole, czyli raz, 2, 3 do drogi i jest wszystko dobrze. Więc tu na zachodzie tak samo mamy tutaj przez Neapol też mamy zaopatrzenie. No i w zasadzie kończymy też turę aliantów. Na końcu Wiktoryczek. Mamy ten benchmark 1. Powinniśmy mieć w tej turze 1 punkt. No Benevento nam się nie udało zdobyć.
Tutaj też po drodze nic nie zdobyliśmy, żadnego VP-ka. I to znaczy, że nie jeszcze przegrywamy grę, tylko że musimy mieć poniżej 5 ten, ten wskaźnik, więc jesteśmy, nam powiedzieć, na takim lekkim musiku, żeby się trochę tutaj nas gra przyspiesza. Dawajcie, bo sztaby generalne aliantów się denerwują, że wam słabo idzie ta walka we Włoszech. Ok, no i teraz marker tylko przenosimy na turę 3 i analogicznie wszystkie te kroki znowu zaczynają. Niemcy od początku rzuty na pogodę i cały ten sequence of play, czyli po kolei kroki robimy. No jak widać, to jest, widzicie, kompaktowa wersja zogbondów. Są wykonywane w ciągu jednej tury tam do 3 ataków i tak mi się wydaje, że tak będzie przez całą średnio taka cała gra, więc na pewno to będzie szło w miarę spokojnie. No i przepraszam za te małe błędy z tym 20, maksymalnie 20 ilość ataku, o tym zapomniałem kompletnie, chociaż to czytałem tu parę razy. Tutaj jeszcze spadochroniarze, oni mogą atakować, ale się nie mogą ruszać, a są uwolnieni jak będą zaatakowani. Później w trakcie gry są uwalniani chyba w tam turze 11 jeden z nich, a później tak oni wychodzą, oni swoje zrobili, bo się cofają bo przygotowują się do operacji Marker Garden, lądowania w Normandii, czyli Overlord. Ok, to teraz jeżeli jeszcze jesteś zainteresowany, co się wydarzyło dalej na froncie, jakie tutaj dojdą jeszcze dodatkowe zasady w początkowych turach, no to w następnym odcinku będą tury 3 do 5, czyli 3 kolejne tury rozegram i w 6-7 skończę i sprawdzimy, jaki mamy wynik, jakbyśmy grali scenariusz numer 1. Ok, to dzięki za oglądanie, trzymajcie się, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o tym, bo to mi wszystko pomaga w następnych realizacjach takich filmików jak ten. To do widzenia i do usłyszenia. Cześć!